Cześć, z tej strony Damian Nawa ze skatingschool.pl. W tym materiale dowiecie się, jak od zupełnego zera nauczyć się bardzo dobrze jeździć tyłem na łyżwach, także zapraszam. Jazda tyłem jest bardzo często pożądaną techniką w jeździe na łyżwach. Jest ona dosyć efektowna, fajne jest też uczucie, jak się jeździ tyłem, ale jest to dosyć trudna technika. Generalnie na początku zawsze polecam, żeby dobrze opanować pewne rzeczy do przodu. Często jest coś takiego, że mam kursanta, który mówi mi, że chce już jeździć tyłem, a tak naprawdę do przodu jeszcze ma duży problem. Wtedy pracujemy głównie nad tym, aby po prostu tą jazdę przodem mocno udoskonalić, ponieważ jazda tyłem to już jest troszeczkę inna bajka. O ile na rolkach, powiedzmy, jesteśmy w stanie pojechać sobie gdzieś, gdzie nie ma absolutnie ludzi. O ile na tym lodowisku teraz jest pusta tafla, mogę sobie robić co chcę, mogę sobie się uczyć. Niestety w warunkach takich zwyczajnych, zazwyczaj jesteście na ślizgawkach, gdzie jest dosyć sporo osób i wtedy należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ co jest najtrudniejsze w jeździe w tył? Patrzenie za siebie. Oglądanie się za siebie i uważanie na to, aby nie wjechać w kogoś, żeby nie zrobić sobie oraz komuś krzywdy. Niestety jest to bardzo częsty przypadek, że jestem na lodowiskach, na ślizgawkach ogólnodostępnych i ktoś się uczy jeździć tyłem i absolutnie nie patrzy za siebie. Nie patrzy za siebie, to jest duży błąd. A wiem, czemu też to się dzieje, ponieważ obracanie się za siebie wybija nas z równowagi, zmienia rozkład ciężaru ciała na lodzie, ale tego wszystkiego oczywiście da się nauczyć i pokażę Wam jak. Zazwyczaj zaczynam naukę jazdy tyłem od takich prostych ćwiczeń do tego, aby się przyzwyczaić do różnicy, jaka jest w jeździe tyłem w stosunku do tej, jak jedziemy przodem, ponieważ bardzo często się zdarza, że upadacie jakby przez palce. Już Wam mówię, o co chodzi. O ile jak jedziemy do przodu, to zbyt często macie ciężar na piętach, nie mówię oczywiście o wszystkich, ale jeżeli już zupełnie zaczynasz jeździć na łyżwach, to zazwyczaj większość ludzi ma ciężar za mocno na piętach. Natomiast jak się uczymy jeździć w tył, to jest odwrotna sytuacja, jest za mocno ciężar na paluchach. Dlatego robimy takie ćwiczenie, ja Wam pokażę, odpychanie od bandy bądź odpychanie od kogoś. Bo odpychanie od bandy jest o tyle niewygodne jeszcze, że trzeba do tego najlepiej jeszcze zakręcić, aby jeździć wzdłuż bandy. Bo ja sobie teraz mogę się odepchnąć i pojadę sobie jakby po linii prostej. Natomiast na ślizgawce tutaj byście wjechali komuś, tak? Tutaj by ludzie robili wiraż i wjeżdżalibyście ludziom pod nogi. Tego oczywiście należy unikać, bo nie chcemy zrobić nikomu krzywdy, ani sobie, ani komuś. Więc zobaczcie, jak wygląda. Pozycja musi być oczywiście łyżwiarska, tak? Natomiast nie przesadzajcie z pochyleniem w przód. To jest bardzo częsty błąd, że macie nos jakby przed paluchami, jesteście przygotowani w tym momencie dobrze do jazdy przodem, tak? W ten sposób bym mógł pojechać. Natomiast do jazdy tyłem wcale nie trzeba się mocno pochylać. Wręcz mówię o tym, aby się lekko odchylić. Dlaczego? Ćwiczenie wygląda w ten sposób, hop, odpycham się i jadę, tak? Moim zadaniem jest jechać jak najdłużej na dwóch nogach, tak? Staram się wydłużyć poślizg. I teraz tak, ja nie zobaczyłem nic za siebie, tak? Gdzieś tu jestem pewny i generalnie czuję, jak to wygląda, nie ma tu nikogo. Natomiast Wy na ślizgawce będziecie musieli zwrócić na to dużą uwagę, czyli będziecie odpychać się i patrzymy za siebie, jedno ramię, drugie ramię. I zobaczcie, już zacząłem teraz troszeczkę inaczej wykonywać ten ruch, ponieważ jak się obracałem, to raz dociskałem mocniej jedną nogę, raz drugą i zacząłem taką falę jakby robić, tak? Bo generalnie większość ludzi, którzy chcą jeździć na łyżwach tyłem, to chcą dojść do tego właśnie, że jedziemy taką falą. Natomiast na początku absolutnie od tego nie zaczynamy. Na początku robimy coś takiego, jak Wam pokazałem. Najczęstsze błędy to jest coś takiego, że się odpycham i zazwyczaj to tak wygląda, tak? Na paluchach jesteście za mocno i wtedy jest upadek, tak jak ja Wam teraz pokazałem. Musicie się odepchnąć, hop. Jedziecie gdzie chcecie, ale macie jechać i patrzeć za siebie, tak? Uwaga na te paluchy. Dobrze, jeżeli już to zrobicie, to możecie zacząć inne ćwiczenie. Natomiast inne ćwiczenie już się odsunę od bandy. Tutaj za mało miejsca mam, pójdziemy na środek, zobaczymy dalej. I teraz, jeżeli potrafisz w miarę już
płynnie, ładnie pojechać tyłem, do tego się obracać. Tyłem to znaczy z odepchnięcia, czyli jakbym się tu odepchnął, hop. I w ten sposób. I Twój poślizg jest już w miarę długi i stabilny. To jest bardzo dobrze, to już możesz przejść do kolejnego kroku, czyli zaczynania napędzania się, tak? Bardzo często już chcecie jeździć od razu tak, a tak naprawdę poślizgu samego nie potraficie. Więc zacznijcie od samego poślizgu, po to, aby się przygotować na to, co się będzie działo i pamiętajcie, patrzcie za siebie. To jest bardzo ważna rzecz, jest niedoceniana. I teraz tak, jak już coś takiego potrafię, zwróćcie uwagę, żeby tutaj u góry pozycja była stabilna, żeby nie było czegoś takiego, takiej galarety, flabera takiego. Tylko tutaj musicie mieć stabilną pozycję. Nogi nie mogą być tak na wewnętrznych krawędziach w tym momencie, tak? Najlepiej jak macie nogi, łyżwy wasze na środkowej części na glajdzie, ewentualnie delikatnie na wewnętrznej krawędzi, ale nie łamcie absolutnie nóg w kostkach, tak? Nie robimy takiego zakrawędziowania. Jeżeli nie wiesz, co to jest zakrawędziowanie, to polecam Ci zobaczyć wcześniejszy film na temat hamowania. W porządku. Dobrze, no to co? Skoro to potrafię, to teraz próbujemy się uczyć samego ruchu napędzającego, tak? I już znowu nie zaczynamy od razu od fali. Robimy troszeczkę inaczej, żeby pierwsze ruchy zrobić, to robimy to w ten sposób, że ja zawsze mówię dzieciakom, jak chodzi żołnierz, żołnierz maszeruje mniej więcej w ten sposób, tak? To samo robimy cały czas, tylko że będziemy do siebie paluchy dawać do środka, czyli jest żołnierz i teraz paluchy do środka i łyżwy mi zaczynają jechać, zostawiam chwilę, jadą, tak? I znowu mam jakby już kontynuację tego, co robiliśmy wcześniej, czyli mam ten poślizg, ok? I muszę go wykorzystać i też patrzeć oczywiście za siebie. W porządku, jeżeli chodzi o ten sposób napędzania, zobaczcie, jak jadę w przód, mam literę V, tak się też uczyliśmy pierwszego kroku łyżwiarskiego, to jest taki ten Kaczor Donald, tak, i tak dalej, Charlie Chaplin. Natomiast jak jadę w tył, odwraca się sytuacja i zamiast mieć literę V, mam literkę A, czyli paluchy do siebie, do środka i łyżwy już zaczynają chcieć ciągnąć mnie w tył, tak? Tutaj jest ta główna różnica. Bardzo częstym przypadkiem jest to, że ludzie chcący jeździć tyłem wykonują kroki w tył i próbują w ten sposób. To jest najgorsza rzecz, jaką możecie zrobić. Żeby jeździć w tył, absolutnie nie dajecie kroków w tył, bo w tym momencie łatwiej Wam jest jechać w przód, tak? Odepchnąć się w przód, niż jechać w tył. Także absolutnie tutaj nie róbcie kroków w tył. Zobaczcie, jak ja robię tego żołnierza, to ja tak naprawdę podnoszę i kładę nogę, tak? Na lodzie. Wystarczy, że mam dobrą pozycję, czyli tutaj u góry mam nadzieję, że już wiecie, że musi być pozycja łyżwiarska i możecie się troszeczkę odchylić. Powinniście to wyczuć już po tym pierwszym ćwiczeniu, odpychając się od bandy. Nie mówię już tutaj u górze. Dół musi być już taki, że paluchy do środka, do siebie i nie robię kroków w tył, tylko tupię, tak? Tak jak robiliśmy tego żołnierza, maszerujemy, więc musi być cały czas coś takiego. Jak paluchy będą do środka, to łyżwy pojadą mur beton. I teraz tak, pamiętajcie, żeby robić pracę, czyli kroki, faza pracy, faza jazdy, czyli poślizgu. I wtedy kontrolujcie, żeby nogi były na glajdach, na ślizgach, dobra? Praca, ślizg. Praca, ślizg, dobra? Żeby nie jeździć cały czas, bo też bardzo częstym przypadkiem jest coś takiego, że cały czas chodzicie i okej, dobra, i cały czas chodzimy. Ale tu generalnie chodzi też o to, żeby się poślizgać na tej łyżwie, prawda? Więc spróbujcie również, oprócz tego, że robicie kroczki, to musicie później dać łyżwy równolegle i one sobie będą jechały. Pamiętajcie, że o ile jazda w przód, to palce były waszymi kierownicami, w jeździe tył, pięty będą waszymi kierownicami, więc tak jak ustawisz piętę, tak łyżwa będzie chciała pojechać. Dlatego mówię, że później muszą być równolegle, bo wtedy będą jechały, tak? Uwaga, czyli robię hop, 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 paluchy pięty w zasadzie, tak? I oczywiście nie zapomnijcie oglądać się za siebie. Wybaczcie, że ja tego teraz nie robię automatycznie. Tu jestem sam na lodowisku, natomiast jak jadę na lodowisku, gdzie jest pełno ludzi, to non-stop. To nie jest nawet coś takiego, że ja się obracam co chwilę. Ja generalnie jestem ciągle odwrócony i bardzo często po prostu jadę tyłem i cały czas widzę, co się tu dzieje, tak? To jest bardzo ważna kwestia. Dobrze,
Jeżeli opanujecie żołnierza, to jest dosyć prosty krok. Sami zobaczycie, że te paluchy jadą. Uważajcie, żeby nie trzymać ciężaru zbyt bardzo na paluchach. To przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, czyli beczki. Beczka przód i beczka tył. Jeżeli nie znacie jeszcze beczki, zapraszam znowu kolejny raz do wcześniejszych materiałów. Poznacie wtedy beczkę, jak generalnie beczkę wykonać. Tutaj Wam szybciutko powiem, nie będę już tłumaczył za samej zasady beczki, ona jest wytłumaczona we wcześniejszych materiałach, możecie ją gdzieś tutaj wyklikać. W porządku, co będziemy teraz robić? Teraz będziemy robić beczkę taką statyczną, czyli beczka przód, beczka tył, beczka przód, beczka tył. Po to, aby kolejnej techniki jazdy w tył się nauczyć, czyli beczka przód, beczka tył. Przy okazji tutaj uczycie się też ustawienia stóp, jak one mogą działać do hamowania w jeździe tyłem, tak? I beczka przód. Zobaczcie, tak samo wygląda to tutaj. Uwaga, za blisko podjechałem, jeszcze raz. Hop, tak? I beczka w tył. Pamiętajcie, aby nogi się ze sobą nie stukały, tak? Żeby się nie wyhamowywały uderzeniem o siebie i tak dalej, bo jest to równoznaczne oczywiście z upadkiem i tak jakbyście zahamowali na przednim hamulcu na rowerze bądź na motorze. Ok, beczka przód, beczka tył. Jeżeli potraficie sobie w miejscu robić przód, tył, to robimy teraz beczki dwie w przód, jedną w tył, tak? Czyli pokażę przodem do Was. Czyli robię jedną beczkę, drugą beczkę, stop, łuk, jedna do tyłu. I znowu dwie w przód, dwie w przód, jedna w tył. Następnie utrudniamy i robimy jakby 3 w przód, znowu jest większa prędkość, 2 w tył, tak? Czyli już jest w tył jedna po drugiej. Czyli hop i hop. Bardzo ważne, żeby te beczki łączyć w taki sposób, aby one tworzyły jakby jedną całość. Nie róbcie tak, że jest beczka, to jest bardzo częste, hop, zupełnie druga osobna, tak? One nie były ze sobą połączone. Jakby dwie osobno. Starajcie się zrobić tak, żeby one płynnie były, czyli była beczka, łyżwy jadą, wykorzystują prędkość i znowu jadą beczkę następną, dobra? W ten sposób. Następnie co? 3 beczki w tył, a jedna w przód, czyli już będziecie jechać tyłem, tak? Więcej będziecie jechać w tył. Zobaczcie, robimy sobie jedną beczkę w tył, drugą beczkę w tył, trzecią również, tak? Powiedzmy zrobiłem i jedną w przód, stop, i znowu 3 do tyłu. Pobawcie się tymi kierunkami. Możecie sobie sekwencje wymyślać różne. Generalnie chodzi nam o to, aby ostatecznie robić cały czas beczkę tył, beczkę tył, beczkę tył i również musicie oczywiście wiedzieć, co się za Wami dzieje, tak? I cały czas beczka. Beczka jest fajna, beczkę jesteście w stanie robić całkiem szybko i starajcie się również, jak już robicie beczkę, zaczynajcie na początku powoli, dokładnie, koordynacyjnie, ładnie sobie to zróbcie wolno, ale dokładnie, a później dodajcie dopiero prędkości, tak? Pamiętajcie, że ta prędkość przyjdzie z czasem, jak będziecie uginać kolana, prostować, czy będziecie mieli dobry timing oraz jak będziecie wracać do bazy. Bardzo częstym przypadkiem jest to, że robicie beczkę tak i kończycie ją tu, tak, czyli jest bardzo mała, te ruchy są zbyt małe, żeby wykonać dobrą, porządną beczkę. Nie wracacie do bazy. Baza, przypominam, szerokość bioder, czyli zawsze staram się wrócić do bazy na szerokość swoich bioder. To jest raz. 2. Często jeździcie cały czas na wewnętrznych krawędziach, tak? Przez to, że są nogi za szeroko. Pamiętajcie, beczka generalnie jest tak. Wewnętrzne krawędzi są zakrawędziowane, wracam na glide, czyli na ślizg, tak? I znowu zaczynam wewnętrzne krawędzi, wracam, mam ślizg, tak? I znowu wewnętrzne, wracam. Jak już mam nogi na bazie, to są już na bazie, to są już w tym momencie w ślizgu, tak? Czyli są prosto ułożone, nie mam cały czas nóg w ten sposób, dobra? Oraz bardzo częsty też przypadek, że robicie beczki takie. To też jest za mało. Ta beczka idealnie będzie, jeżeli będzie ciut szersza niż Wasze ramiona, tak? To wtedy jest fajna beczka. Wtedy też ona daje się dużo lepiej prowadzić i dużo lepszą prędkość daje. Ok, potrafimy już odpychać się od bandy, jechać tyłem, oglądać się za siebie. Potrafimy już żołnierza i przejście w poślizg po żołnierzu. Potrafimy również beczkę, bo tutaj też robicie beczka, 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 beczka. Następnie później, jak już wrócicie do bazy, tak, trzymacie sobie nogi na glajdach, bądź troszkę szerzej, tak.
w ten sposób też mogą być jak najbardziej, to jest dobra pozycja. Nie muszą być cały czas blisko. Te wymuszenie, to, że Wam mówię, żeby wejść blisko, to też chodzi głównie o to, żebyście po prostu wracali na glide, tak? Żeby nie były te nogi cały czas mocno zakrawędziowane, bo bardzo często tak jest, że macie zakrawędziowane nogi mocno i one wtedy nie chcą się ślizgać, one wtedy tną jak noże ten lód i przez to łyżwy też hamują, tak? Jak będą ładnie na ślizgu albo delikatnie na wewnętrznej krawędzi, czyli nie będą się mocno wbijać, nie będą mocno zakrawędziowane, to łyżwy dużo dalej pojadą, więc to też jest dla mnie oznaka, że wtedy po prostu czujecie tą jazdę i panujecie nad tym, co robicie. W porządku, co dalej? Dalej półbeczka. Jeżeli oglądaliście wcześniejsze moje materiały, to wiecie, że są 3 bazowe ćwiczenia, czyli jest beczka, jest hulajnoga i jest półbeczka. Półbeczka jest najtrudniejsza z tych ćwiczeń wszystkich, bo łączy jakby hulajnogę z beczką w jedność. Jak to wygląda? Jedna noga hop, robi beczkę, druga stoi, tak? Druga noga hop, beczka, stoi. Tak wygląda podwójna półbeczka. Oczywiście zaczynacie to od pojedynczej, czyli jedna noga utrzymuje ciężar ciała, głowa nad nią. Tutaj pozycja powinna być już znana z półbeczki. Poznajcie ćwiczenie półbeczka, to będzie wszystko ok. Tutaj musi być coś takiego, bardzo często tak trzymacie, wtedy jest trudno utrzymać pozycję. Druga noga robi beczkę, czyli z napędzającą hop, wraca do pozycji, hop, wraca do pozycji, tak? Cały czas w ten sposób odpycha. Zauważcie, ona mnie odpycha właśnie z przodu bardziej, tak? Hop, wraca do pozycji, tak? Nie mogę nigdy, to jest bardzo częsty błąd, nie dopuśćcie do tego, żeby beczka hop zajeżdżała Wam za nogę. W tym momencie Was hamuje, tak? Będziecie sobie sami przeszkadzać. Ona musi z przodu hop, wraca i mam je równolegle, tak? Palce moich łyżew tworzą w tym momencie jedną linię. Próbujecie oczywiście pojedynczą półbeczkę do tyłu i podwójną półbeczkę do tyłu, czyli na zmianę. Raz lewa noga jest półbeczką, prawa, tak? Oczywiście zerknijcie zawsze, co się za Wami dzieje. I w ten sposób próbuję ćwiczyć jazdę do tyłu. W porządku. I co? I to już jest bardzo fajna rzecz. Jeżeli potraficie półbeczkę do tyłu, to już znacie, wiecie mniej więcej, jak powinno się jeździć tyłem. Bo jazda tyłem to są jakby takie półbeczki. Skoro już potraficie półbeczkę w ten sposób, to teraz odblokujemy całą tą pozycję. Potraficie się już rozpędzać, znacie ruchy, znacie techniki. Więc teraz zobaczcie, generalnie jazda do tyłu to jest odpychanie się jedną nogą, tak? Ludzie myślą często, że tu 2 nogi naraz się odpychają, jedna noga się odpycha. Zobaczcie, ja robię półbeczkę tą nogą, hop, lekko skręciłem, zobaczcie, zygzakuję, teraz ta tylko się odepchnęła, a teraz tylko ta się odpycha, tak? I teraz tylko ta, a teraz tylko ta. I lekko się obracam, tak? I robię taką falę, bo jeżeli się odepchnąłem, uczyliśmy się na początku dla samej techniki tego ruchu, tak? Ale jak już potrafię fajnie się odpychać, już chcę trochę inaczej jeździć, to po odepchnięciu hop, jadę w tą stronę, hop, jadę w tą stronę, tak? To też bardzo dużo daje, bo dzięki temu, że Wy się zaczniecie obracać, to jest bardzo fajna rzecz. Jak się obracam, widzę tu teraz, widzę tu. Niestety nie jesteśmy, znaczy niestety, może stety. Ptaki mają coś takiego, psowy, tak? Potrafią 180 stopni w karku zrobić, obrócić się za siebie centralnie. My nie potrafimy tego, więc trudno nam często oglądać, co za nami jest. Dlatego też nas rzucało, jak robiliście poślizg i zrobiliście obrót, tak, za siebie, to łyżwy zaczynały zakręcać. Tutaj mamy to już ułatwione, możemy sobie właśnie hop i widzimy wtedy dużo lepiej, dużo większy kąt, co się za nami dzieje. Ale zobaczcie, co tutaj już się działo. Pozycja jest u góry sztywna, się w zasadzie nie zmienia, a nogi na zmianę. Jedna pracuje, druga się dołącza. Teraz ta pracuje, ta się dołącza, hop, ta się dołącza, hop, ta się dołącza, tak? Cały czas nogi pracują na zmianę w takiej półbeczce. I od takiej podwójnej półbeczki, jak Wy już jesteście w stanie, tak jak Wam pokazałem, powoli się uczyć, jesteście później w stanie dojść sobie powolutku do czegoś takiego, aż te nogi będą hop, automatycznie się odpychać, tak? I teraz jak najbardziej od tej podwójnej półbeczki jesteście w stanie do tego dojść. Zajmuje to trochę czasu, wymaga troszeczkę poświęcenia, skupienia się nad tym,
ale jak najbardziej jesteście w stanie się tego nauczyć. Z kolei, jeżeli chcecie przyspieszyć znacznie naukę tego ruchu, żeby szybciej się nauczyć w ten sposób, jak Wam pokazałem, chcecie poznać krok po kroku ćwiczenia, najczęstsze błędy, jak one pracują, jak to się tutaj zmienia, co się zmieniło, to zapraszam Was do kupna mojego kursu. Link znajdziecie i w komentarzu, i w opisie filmu. Zostaniecie przekierowani wtedy na moją stronę internetową, do mojego sklepu internetowego, na który Was również zapraszam. Dowiecie się tam wielu fajnych rzeczy, możecie zobaczyć, jakie tam są kursy, jakie mamy zajęcia. No i jakie mamy łyżwy dla Was, a przede wszystkim, co bardzo ważne, ostrzymy dla Was łyżwy profesjonalnie z doborem szlifu pod Was. Także zapraszam serdecznie. Trzymam kciuki za Was, żeby Wam szybko poszła ta nauka. Jeżeli chcecie ją przyspieszyć, to tak jak mówiłem, link znajdziecie w opisie oraz w komentarzu pod filmem. Dobrze, trzymam za Was kciuki, jeszcze raz Wam o tym mówię. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to bardzo proszę, zasubskrybuj ten kanał, dowiesz się tutaj wielu rzeczy na temat jazdy na łyżwach, na rolkach, wiele specjalistycznych rzeczy, wiele humorystycznych. Myślę, że jeżeli lubisz jeździć na łyżwach i rolkach, albo chcesz się nauczyć jeździć na rolkach, to powinieneś oglądać te materiały. Dobra, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!